chyba dam radę się jakoś zdrzemnąć. Zaraz sobie zobaczę, jak tu ogarnąć obiadek. No dobra, to jak tu już jestem, to trochę wam promu pokażę. O, mama mi zawsze mnie wkurzała. Także okrążamy Bałtyk. Można tu spróbować potrawy właściwie z całego świata. No, jestem już na promie. Prawie 11 czy 12 godzin potrwa rejs, więc nie spałem właściwie nic. Muszę sobie znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mógł się zdrzemnąć. Zobaczymy, coś na pewno się znajdzie. Ok, mniej więcej ogarnąłem już prom. Na 10. piętrze można sobie wyjść na dwór, a na 7. praktycznie wszystko jest, i żarcie, i jakieś dyskoteka, więc już wszystko wiem. Znalazłem sobie miękką kanapę, więc chyba dam radę się jakoś zdrzemnąć. Także opuszczam już Finlandię, wyjeżdżam zmarznięty, niewyspany, zmęczony, ale warto było. Słoneczko wychodzi, już jest ciepełko, więc się wygrzeje i może uda mi się przespać. Są setki takich małych wysepek, nic tylko mieć łódeczkę i pływać. Kamienne wybrzeża, nie kamieniste, kamienne. Po prostu kamienie wystające, głazy, skały, nie wiem jak to nazwać. W ogóle zdrzemnąłem się z godzinkę, już jest dużo lepiej. Postaram się jeszcze chwilę zdrzemnąć. No, udało mi się trochę odpocząć na słoneczku, ale i tak spałem godzinkę. Zaraz sobie zobaczę, jak tu ogarnąć obiadek. I tutaj pierwsza z restauracji. I tutaj widzę, że o 12 jest szwedzki stół chyba. Ile kosztuje taki szwedzki stół? Sobie siądę wtedy i się najem na cały dzień. Ok, zapytałem tutaj panią kelnerkę i powiedziała mi, że Swedish Time jest tylko dla gości, którzy wykupili to razem z biletem. Czyli tutaj musiałbym bilet pokazać, a nie wiedziałem, tej funkcji nie wykupiłem. Więc zostaje mi drugi Grande Buffet. Tam jest chyba za 32 euro Swedish Time, więc wykupię sobie i przynajmniej się najem. Ale przynajmniej wiem, że jak będę z Karlskrony jechał do Szczecina, to żeby sobie kupić ten Swedish Time i wtedy nie będę musiał martwić się o wyżywienie. No i właśnie, tutaj mamy lunch, tak? Czyli teraz będzie od 11 do 12:30 albo od 13 do 14:30. Dorośli 32 euro. Dzieci takie starsze 18 euro, a małe dzieci 14. Od 0 do 5 tylko 4 euro, więc warto tutaj z dzieckiem przyjść na pewno. Ale pójdę sobie o 13, bo jak teraz coś zjem, to wieczorem zgodnieję. Jak sobie pójdę tutaj o 14 powiedzmy, no to będę wtedy najedzony już do wieczora. No dobra, to jak tu już jestem, to trochę wam promu pokażę. Wszędzie można sobie siąść, tu na przykład przy oknie sobie posiedzieć, popatrzeć na morze, na wyspy. Też całkiem fajny widoczek. Przed restauracjami mamy zlew. No zobaczcie, jest i trzecia restauracja, tym razem włoska. Można by tu sobie pizzę zjeść, ale tak jak tutaj napisali, w tej chwili są niefortunnie zamknięci. I to samo jeszcze jedna tutaj jest, coś chyba z owocami morza, czyli czwarta już restauracja i to samo. Na razie jest zamknięte, czyli dwie są otwarte. A stąd zaraz tutaj jest taka fajna poczekalnia, są stoły, można posiedzieć. Tam czasem gra muzyka też. Jest kasyno. Jak ktoś lubi tracić pieniądze niepotrzebnie, to może sobie tu przyjść, stracić trochę. No i co tu jeszcze mamy? Sia Pub. A, taki pubik fajny. Można sobie piwko wypić albo drineczka, posiedzieć, obejrzeć telewizję. No i mamy pub. Szczerze mówiąc, będę jechał tutaj jeszcze z 8 godzin, więc chyba sobie jakieś piwko wezmę. Jeszcze jednoręki bandyty. Kolejny
stanowisko DJ-a. Jeszcze jednorękie bandyty. Albo coś takiego, nie znam się na tym. Kolejna maszyna do tracenia pieniędzy. I to był pub. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tutaj są pomieszczenia kajut u góry. 2 piętra chyba kajut, albo 3. No i jeszcze tutaj mamy kolejne miejsce, gdzie można sobie posiedzieć. Starlight. O, a tu jeszcze nie byłem. Ja bingo on täysin oikein paljon onnea. Ja nämä Dobra, szkoda tylko, że po skandynawsku mówią. Nic nie rozumiem, więc i tak nie wezmę udziału. Jakieś konkursy chyba są. Zajmują czas ludziom. O, a przed nami z drugiej strony jeszcze mamy Fashion Street. Można sobie tutaj na Bezsłowem kupić jakieś ciuszki. Ale ja ostatnio takie zakupy ciuchów zrobiłem, że nawet nie ma sensu patrzeć. No ale są też zegarki. Tutaj widzę Hugo Boss 105 euro, czyli niecałe 500 zł. To bardzo fajna cena. Tak myślę. Chyba, bo ostatnio szukałem zegarka. Tylko, że sobie kupiłem fajny szwajcarski zegarek, ale myślę, że cena jest ok. Jeszcze jakaś maszyna do tracenia pieniędzy. I jeszcze jedna. No i właściwie piętro 7 obeszliśmy w koło. Wszystko wam pokazałem tutaj. Tutaj właściwie chyba całe życie się toczy. Jeszcze zobaczę, czy na innych piętrach coś się dzieje. Bo piętro, 2 piętra niżej są kajuty na pewno. Czyli 7 piętro wam pokazałem. Chciałem zobaczyć, co jest na 8, 9. Tam są kabiny właśnie, czyli 2 piętra mieszkalne. Ale po drodze znalazłem pana z obsługi i chciałem zapytać się o hasło do Wi-Fi, które jest na bilecie, a mój bilet jest w motorku. Więc powiedział mi, żebym zszedł na 6 piętro do recepcji i tam się zapytał. Tak więc czynię, od razu zwiedzimy sobie piętro numer 6. Dobra, zaczynamy. Na piętrze 6 można wyjść już na pokład. O, ja nie wiedziałem, że tak fajnie jest, a ja u góry siedziałem. Tu jest lepiej. Wszystkie wysepki widać z bliska. Ale mega. Super tu jest. No dobra, więc od tego zaczniemy sobie. Ale ten prąd tam całkiem szybko sunie. Omija te wysepki. Ciekawe, czy to robi autopilot, czy ręcznie ktoś steruje. Widzę, że już skręca przed następną wyspą. Albo wyspami. Jest tego tutaj naprawdę dużo. Są oczywiście szalupy ratunkowe. Jest nawet obok instrukcja obsługi, jak użyć tych szalup. O, jak fajnie się do takich zjeżdża, zobaczcie. W rękawie, siup, i do szalupy i przechodzisz do drugiej. No, też to fajnie pomyślał. A tutaj jak nie zjeżdżać, jak zjeżdżać. Nawet z dziećmi. No, warto się z tym zapoznać, więc ja chwilę zerknę, o co tu chodzi. Motoróweczkę nawet mają tutaj. Okej, to wróćmy. I co my tu mamy? A, to jest to miejsce, gdzie byłem u góry, tylko że z dołu. No i kolejny bar. Oczywiście są też toalety. I tu na końcu tego pokładu jestem po lewej stronie. Nie pamiętam, czy to sterburta, czy coś. Nie znam się na statkach, rzadko pływam. Jest też miejsce, żeby sobie zapalić. Jest też jakiś jeszcze jeden sklep z kosmetykami, chipsami. Jeszcze co tu jest, nie wiem. Dziwne rzeczy. A, papierosy i prezenty tam były. Widziałem napis Gifts and Cigarettes. O, tu jest sklep też z papierosami, Tobacco Shop. Gift Toys. O, sklep z pamiątkami. Możemy sobie kupić talerze z muminkami.
W końcu to skandynawska bajka. O, mała mi zawsze mnie wkurzała. Są też pluszowe, muminki. No i co, tak z Free Shop. O, może kupię dla Lilki jakieś słodycze, bo jej obiecałem. No, w sumie to tu można by się najeść. Także zabawki, zabawki, zabawki i zabawki tutaj. Nawet ciuchy, zobaczcie, z muminkami są. Dla dzieci. Plecaki z muminkami. Właściwie to tu muminki przeważają. No ale płyniemy od Finlandii do Szwecji w końcu. A tak w ogóle jak idziecie, to zanim gdzieś wejdziecie, możecie sobie u góry zobaczyć, co jest przed nami. Tutaj akurat butyk kosmetyczny, no i jakieś tam nazwy własne, nie wiem jeszcze co to jest. Także tutaj zaczynamy od kosmetologii. O, recepcja. Idę się zapytać o hasło. Dobra, słuchajcie, zdobyłem hasło do Wi-Fi. Przy okazji pani mi dała mapę Sztokholmu, więc zaraz sobie po drodze przestudiuję, gdzie tu jechać, żeby nie szukać już. Wolę takie coś niż Google Maps, bo tutaj wszystko widzę w jednym rzucie, nie? Lubię takie mapy starodawne. Starodawne, Boże, to jak to zabrzmiało. No ale gimby nie znają. Macie tu też jakieś czasopisma do poczytania. Możecie spojrzeć sobie na czas w różnych miejscach świata. Zobaczcie, nawet bankomat jest. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj też można wyjść. Z drugiej strony teraz jestem. Także zobaczcie, poziom 6 wam pokazałem, poziom 7 wam pokazałem wcześniej. Jeszcze wejdę na poziom 10, bo tutaj oprócz tych kabin chyba, jakoś tak pusto. Na 10 jest też disco i sun deck, czyli ten pokład do opalania się, gdzie siedziałem na początku. A na samym dole, tu są samochody na 4, tu jakieś samochody zwierzęta na 3. Na samym dole jeszcze mnie interesuje, zapytam się. Dobra, zwiedzamy dalej. Moonlight Bar. O, tu też jest, widzę, Swedish Time, muszę się zapytać o cenę. Tam było 32 euro, może tu jest atrakcyjniej. Zobaczcie, tutaj na poziom 10 tylko obsługa może wejść. Już patrzę dlaczego. Aha, bo jestem here. W tym miejscu, piętro niżej na 9. Nie mogę wejść na 10, to jest tylko dla obsługi. Muszę z drugiej strony przejść, czyli muszę zejść na... Tu są kabiny. A kabinami też chyba przejdę, więc kabinami przejdę sobie tutaj na schody i wejdę, pokażę wam pokład słoneczny. Właśnie, a przy okazji tak wygląda look z kabinami. I idę na koniec do następnych schodów, bo są 2 na statku. Z przodu i z tyłu. Właśnie na samym dole są jeszcze sauny i kiedyś do Karlskrony płynąłem. Siedząc w saunie to było bardzo fajny motyw, więc idziemy jeszcze w 2 miejsca. Słuchajcie, myliłem się, nie są tylko z przodu i z tyłu schody, ale schody są też na środku. Na środku też nie dojdziemy na 10 piętro, więc musimy iść dalej. Teraz jestem w tym miejscu właśnie przy tych środkowych schodach. Musimy iść gdzie? Na tył, na rufę statku. Nie, wcale nie możesz się zahipnotyzować, idąc 100 czy 200 metrów. W kilku miejscach też są rozmieszczone plany danego piętra, więc jak ktoś na przykład ma dany pokój, wystarczy zapamiętać numer. Jeżeli zapomniał gdzie jest, podchodzi sobie do planu i patrzy. To samo
Polecam robić z tymi atrakcjami, sklepami, barami, jak nie wiemy gdzie co jest, iść do mapy i zobaczyć. Chyba widać, że wchodzę w strefę disco. Jest tutaj, ale to pewnie wieczorem jak płynie są balety jakieś, ale też można sobie posiedzieć. Tu jest bar. No i wychodzimy też na pokład słoneczny. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. Na sam dół, jedziemy na drugie piętro, ale z tego co już zrozumiałem statek, sauna jest na środku, tutaj nie ma nic, więc tylko chyba ze środkowej windy na środku statku możemy zjechać do sauny. No i słuchajcie, moja teoria okazała się prawdziwa. Z tej windy nie zjadę, zjadę tylko z 9 na 5 piętro. To nawet do samochodów nie zjadę. Ale już tutaj, zobaczcie, jest chyba specjalna winda do tego. Więc zjeżdżamy na dół, na dół, na dół, na drugie piętro, zobaczyć saunę. No i do środka oczywiście nie mogłem do sauny wejść, bo jakby inaczej, ale widzieliście cennik, pokazałem. 12 euro za 1,5 godziny w jacuzzi, w saunie, bo jacuzzi jako takiego nie ma, ale jest taki narożny basen z bąbelkami. Tutaj przynajmniej, bo na innym promie może być coś innego. A ja znowu wyszedłem podziwiać widoki, to jest naprawdę mega, tych wysp jest tu tysiące, czasami bardzo blisko się płynie ich. Tu tylko mieć motorówkę i tak nie wiem, czy ktoś by to zwiedził wszystko. Naprawdę rozciąga i z tego co wiem, tam gdzie byliśmy po lewej stronie to jest widok na Morze Bałtyckie, a tutaj za tymi wyspami jest Zatoka Botnicka. Także okrążamy Bałtyk, teraz jesteśmy na samej północy Morza Bałtyckiego, no nie licząc Zatoki Botnickiej, bo ona się ciągnie tam pomiędzy Norwegią a Finlandią do końca. Ja biegnę już na drugą stronę, bo zobaczcie, płyniemy bardzo blisko obok jakiejś wyspy. Sam chcę to zobaczyć. No dobra, chyba pokazałem wam cały prom, co tu są za atrakcje. No luku bagażowego nie będę wam pokazywał, ale wszystko już widzieliście, więc to jest ten prom, akurat jeden z promów, które płyną z Finlandii do Szwecji. Tych firm jest tu kilka, więc te promy mogą się różnić, ale tym, którym ja akurat płynę, są takie atrakcje i w każdym na pewno jakieś są, bo wszędzie gdzie płynąłem zawsze są jakieś fajne atrakcje. Słuchajcie, szwedzki bufet naprawdę warto wziąć. Można tu spróbować potrawy właściwie z całego świata różne. Ja najpierw wziąłem sery i ryby. To są bardzo dobre. Lubię te szwedzkie sery. Ale są też inne, zaraz spróbujemy sobie coś innego zjeść. Posiłek skończony, ale się najadłem. Zjadłem chyba talerz mięs, talerz różnych serów, bo uwielbiam sery. I na koniec talerz różnych słodyczy z różnych stron świata, więc myślę, że naprawdę warto. Jedno, czego nie lubię i nie jadłem, to owoce morza, ale jeżeli ktoś lubi, może się tu najeść do woli. Za jedyne 32 euro. No i oczywiście piwo, wino, lane z kija też do woli, ile chcesz. I lody dla dzieci, i słodycze, i wszystko co chcesz. Więc warto. Słuchajcie, te wyspy naprawdę są piękne, to już atrakcja sama w sobie, można naprawdę siedzieć i zwiedzać, oglądać te wyspy.
widzieliście, widoki są naprawdę super. Na wielu z tych wysepek malutkie nawet domki są. Jest tylko jedna zła wiadomość dla mnie. Jak widzieliście, pogoda się zepsuła, zanim dojechałem do Szwecji. Nawet deszcz zaczął padać. O ile na deszcz jestem przygotowany, to chyba zapomniałem jakieś bluzy i na chłód nie jestem za bardzo przygotowany, więc będzie trzeba improwizować. Damy radę. Tak czy inaczej, może zmarznę, ale na pewno przeżyję. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on the page.